Cześć! Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na kolejny, czwarty już odcinek z serii fotografii abstrakcyjnej. I w tym odcinku poszukamy sobie abstrakcji w oleju rozlanym na wodzie. Także zapraszam do oglądania. No i zobaczcie, przygotowałem to w ten sposób. Tu mam naczynie z wodą i płynem do naczyń. Płyn do naczyń jest o tyle istotny, że w momencie, kiedy wlejemy sobie olej, możemy to zrobić od razu, delikatnie, żeby tych kółeczek jakby na wodzie nie było też od razu za dużo. Płyn do naczyń powoduje też to, że tak jakby obwódki tych kółeczek z oleju są takie bardziej wyraziste. Spróbujcie zrobić i tak. W sensie dajcie samą wodę i wylejcie parę kropel oleju na powierzchnię, a później porównacie sobie, spróbujcie zrobić tak, żeby właśnie pomieszać tą wodę z płynem do naczyń, próbując też różnych proporcji płynu i wody. No i zobaczycie, jaka jest różnica. Będziemy potrzebować jeszcze jakiejś latarki, jest to dosyć wygodne, ale może być też jakaś lampka biurkowa, właściwie cokolwiek, co tak w miarę punktowo nam to światło tutaj da. W naczyniu dobrze, żeby poziom wody był wyżej, jeżeli to naczynie jest głębokie, lub możemy je też dać na jakieś dodatkowe podwyższenie. Z tego względu, że światło, które będziemy w tym kierunku rzucać na wodę, będziemy robić pod różnymi kątami. I to da nam zupełnie inne efekty na zdjęciu, co właśnie Wam teraz pokażę. Wezmę tylko aparat. No i zobaczcie. Chodzi o to, że światło możemy skierować na przykład na równi z poziomem wody. Możemy także świecić pod spód miejsca, w którym fotografujemy konkretne te kółeczka, które tutaj powstały. Możemy też świecić jakby kawałek z boku, wtedy regulujemy tak jakby ilość tego światła i też pewnego rodzaju kontrastowość. To zobaczycie właśnie, jak na pewnych zdjęciach właśnie na przykład bardziej sama obwódka tego koła będzie taka wyraźna i świecąca. W innym przypadku ono będzie na przykład bardziej zmiękczone, jeżeli to światło puścimy na przykład nie tak blisko, tylko troszeczkę dalsza, lub też nie tak właśnie bezpośrednio pod te krople, tylko troszeczkę z boku. Jeszcze spróbuję parę zdjęć zrobić. I teraz tak, przesłonę warto, żebyście ustawili jak najbardziej otwartą. Wtedy to, co jest pod spodem, będzie rozmyte. Możecie też bardzo dużo kombinować, przyciemniając ekspozycję i to tak nawet dosyć mocno. Na przykład na -3, na -4 nawet. Przy takim mocnym przyciemnieniu najczęściej właśnie będzie bardziej widać ten obwód właśnie koła podświetlony, a reszta będzie dość mocno ciemna, ale to wtedy będzie znowu taka gra konturów tych kół. No i to jest jakby sposób, jeden ze sposobów wykonywania tych zdjęć. Ja tutaj podłożyłem czarny papier pod spód. Możecie podłożyć również kolorowy, może to być jeden konkretny kolor. Może to być też jakieś połączenia kolorów, może to być na przykład jakaś okładka jakiegoś czasopisma. I wtedy na otwartej przysłonie, jak zrobicie zdjęcie właśnie powierzchni wody, to tło Wam się rozmyje i też stworzy Wam to takie wrażenie czasami jakby kosmosu, czy będzie to właśnie w taki ciekawy sposób abstrakcyjny. Natomiast cała kwintesencja tego to jest to, w jaki sposób te krople oleju
ułożą się, w jaką kompozycję, w jakie kształty, w którym momencie my to będziemy w stanie wyłapać. Później możemy to też oczywiście dokadrować w odpowiedni sposób, bo to się dosyć szybko zmienia tutaj. Te kropelki się przemieszczają, łączą się w jakieś skupiska większe, więc możliwości tutaj jest jakby bardzo dużo. Jeżeli macie jakieś pytania, no to dajcie znać w komentarzach, postaram się Wam pomóc. Dobra, a teraz jeszcze na koniec pokażę Wam galerię paru zdjęć, które właśnie ostatnio robiłem. No i na dzisiaj tyle, także dzięki, do następnego, cześć.